Tesla Model S. Przyjrzyjmy się, co to za samochód, dla kogo jest, dla kogo nie jest, czy bym go kupił, czy bym go nie kupił. Na razie to, co słyszysz, to jest cisza. Cisza, drive. Rusza się nim tak jak w Mercedesie. Tutaj jest taka dźwięka dokładnie jak w Mercedesie. Cisza. Cisza, komfort. Pod tym względem Tesla jest naprawdę rewelacyjna. Dla osób, które chcą sobie wygodnie podróżować, super sprawa. W środku, jak widzisz, jest masa, ale naprawdę masa przestrzeni. Dla kogo to samochód jest, a dla kogo nie jest? Ja myślę, że to jest dla rodzin z dziećmi, niekoniecznie dla biznesmenów, albo dla biznesmenów, którzy chcą być postrzegani jako eko. Dlaczego dla rodzin z dziećmi? Dlatego, że wchodzi tutaj teoretycznie 7 osób, bo tam z tyłu można zamocować 2 foteliki dla dzieci, więc formalnie dla 7 osób jest rejestrowany. Dlaczego dla biznesmenów eko, a nie dla normalnych biznesmenów? Dlatego, że normalny biznesmen kupi Mercedesa S-klasę w dieslu, jeśli chce jeździć takim samochodem, bo ten samochód, ja bym go wcale nie nazwał ekologicznym, przynajmniej nie w Polsce. Chyba że masz swój własny dom, masz fotowoltaikę na dachu, to wtedy nie ma problemu, ale jeśli mieszkasz w mieście, w bloku, w mieszkaniu, to nie jest samochód dla Ciebie, bo nie ma jak zatankować. Nie ma gdzie go podpiąć do prądu, a jeśli jest go gdzie podpiąć do prądu, no to troszkę jest bez sensu, że pojedziesz, poszukasz, gdzie jest ta ładowarka, tylko po to, żeby samochód stał tam przez ileś godzin, a to nie jest tani samochód. Samochód za $500 000 postawić na środku, nie wiem, centrum handlowego czy ulicy, gdzie jest jakaś tam ładowarka i czekać właśnie, aż przez ileś godzin to będzie naładowane. Dlatego większość biznesmenów, nie większość, wszyscy kupują przynajmniej w Polsce S-klasę, a nie kupują Tesli, ale widzisz, no jest na przykład Norwegia, czy jest parę innych krajów, gdzie są dofinansowania na zakup tego typu samochodów i to wygląda troszkę inaczej. Jak się nim jeździ spokojnie, to jest bardzo spokojne, niskie zużycie prądu, ale jak ma się ochotę przycisnąć, widzisz, on nie ma skrzyni biegów, to jest wszystko jednostopniowe. Dobrze, teraz sobie jadę normalnie i teraz mu dam rura. No, powiem Ci, że głową uderzyłem przejechałem na pomarańczowym, że głową uderzyłem o fotel, bo naprawdę przyspieszenie jest kosmiczne. A za mną akurat jedzie BMW i3, który jest konkurencją, teoretycznie dla tego samochodu, ale nie jest konkurencją, bo to jednak zupełnie inna klasa. Ale okej, dlaczego wybiorą biznesmeni S-klasę? Bo S-klasę w dieslu kupisz za $500 000, a ten kosztuje też $500 000, ten akurat, którym jadę, ale jest model mocniejszy, który kosztuje chyba 630 czy jakoś tak. Okej. Dla osób, które chcą się ścigać na światłach, na przykład z Aventadorem, no to mogą sobie kupić po to, żeby wygrać z Aventadorem, ale wyjedziesz poza miasto i cały urok się kończy, bo ten samochód tak naprawdę fajnie sprawuje się, jak dla mnie, do mniej więcej 140 km/h, a powyżej już się męczy, już się włączają te wentylatory do tych baterii, bo pewnie słyszałeś, że się Tesle paliły niejednokrotnie, więc nawet w mieście, jeśli się pojeździ chwilę albo intensywnie, jeśli pojeżdżę właśnie na tym trybie, nie mogę teraz włączyć tego, bo nie mam baterii na tyle, ale nawet pojeżdżę na tym, a może się jednak włączył? Zaraz zobaczymy. Nie. Widzisz, to o tyle fajniejsza jest na przykład ta Tesla trójka, że tam nie trzeba przełączać na te tryby mocniejsze, tylko one są niejako w standardzie. To jeszcze sobie damy zawieszenie niższe i teraz będziemy mieć formalnie najbardziej zwariowaną wersję tego samochodu, tylko potrzebujemy jeszcze gdzieś na światłach stanąć i zobaczyć, co się stanie. A dzieje się tak, że nic nie słychać, a jest odlot. I gdybyś mi powiedział, że kupisz sobie Teslę po to, żeby wygrać z Aventadorem, powiem Ci, że Twoja inteligencja jest, powiedzmy, wiesz co, tam był lekki zakręt i Aventador by pojechał to o wiele lepiej. Od razu powiem Ci tak.
ale daje radę samochód, naprawdę samochód daje radę. Tylko powiem Ci, jaka jest różnica do Aventadora. Jak jedziesz Aventadorem i przyspieszasz, albo w ogóle cokolwiek robisz i wysiądziesz z Aventadora, to Ci się ręce trzęsą z wrażenia. A tym samochodem, no sorry, ale nic się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje. Więc owszem, jest to rewolucja, o ile można mówić rewolucja, bo przecież pierwsze samochody, jakie były robione, to były samochody elektryczne. Więc powiedzmy, jest to powrót po 1,5 wieku do samochodów, jakie były produkowane. Ale ja bym nie kupił. Może bym kupił za 2 lata, jak baterie będą mieć większy zasięg, bo to chodzi generalnie właśnie o te baterie. Bardzo mi się nie podoba to, co wielu osobom się podoba, mi się wybitnie nie podoba, czyli ten dotykowy ekran. Dlaczego? Ja pierwszy raz Teslę widziałem we Frankfurcie na targach motoryzacyjnych chyba 2012 albo 2013 rok i wtedy było tam przeogromne zainteresowanie, bo ona była wtedy, to była premiera europejska, ale właśnie ten ekran dotykowy, to dla mnie to jest coś strasznego, bo jeśli ja chcę sobie ustawić temperaturę, to ja chcę sobie ustawić temperaturę i przekręcić raz, a nie szukać, kombinować, gdzie to jest. Jeśli ja chcę sobie podgłośnić coś, to ja chcę sobie przycisnąć raz, a nie też kombinować, jakby to zrobić, żeby to zrobić. Więc to też dlatego mi się nowe modele Audi nie podobają i sorry Audi, więcej Audi już nie kupię, bo w nowych Audi są te właśnie panele przyciskowe i żeby tam cokolwiek zrobić, to trzeba wszystko tam wydotykać. Nie podoba mi się to. Jak mam Audi RS7, poprzedni model, która ma rok raptem, to tam ja jadę samochodem, ja się czuję jak w samochodzie, bo sobie przełączę tak jak mi się podoba, a nie muszę klikać w jakieś nie wiadomo jakie ekrany. A może się też za dużo filmów naoglądałem, gdzie ktoś strzela we mnie pociskiem elektromagnetycznym i nagle mój samochód nie jedzie. No i właśnie to jest problem też z samochodem elektrycznym. Widzisz, jak się tutaj panowie oglądają za... chociaż nie wiem, czy to jest pan czy pani, bo wygląda jak pan, ale ma kucyk, więc może to jest pani, nie wiem. Okej. O, tak. Naprawdę zapiera dech w piersiach, jak się rusza tym samochodem. To, co mi się bardzo podoba w Tesli, bardzo mi się podoba, poza wnętrzem, które jest obszerne, kierownica. Może ja mam jakiegoś bzika na punkcie kierownicy, ale w końcu kontakt z samochodem jest przez kierownicę i przez fotel, więc fotele mi się nie podobają, a zaraz o tym powiem, ale kierownica mi się bardzo podoba, bo dokładnie leży tak, jak leżeć powinna, ma dokładnie taką grubość, jak powinna mieć, po prostu jest idealna, jak dla mnie. Fotele mi się nie podobają, ja wiem, że one ładnie wyglądają, ale nie podobają mi się dlatego, że jak przyjdzie lato, będzie gorąco, a one nie są wentylowane. Nie wiem na 100%, ale na 90% Tesla nie robi tych foteli z wentylacją, więc tutaj będzie odparzona pupa, jak będzie upał. Więc tak to wygląda. A, jest jeszcze jeden bajer, który mi się niesamowicie podoba. Jak jest jakakolwiek przeszkoda, jak się parkuje, to tutaj, jak teraz pokazuje ciśnienie opon, jak się, gdzieś tu musiałbym podjechać gdzieś, żeby Ci pokazać, pokazuje się taka fajna linia i w centymetrach odległość do jakiejś tam przeszkody. Ok, jest osobno kamerka, ale właśnie bo kamerka niekiedy zniekształca właśnie to, co widać, a tutaj, czekaj, może gdzieś tutaj zaparkuję, o, gdzieś tak sobie tutaj wjadę, może zaraz zobaczymy, jak on będzie pokazał, widzisz, jak pokazuje odległość? I w centymetrach, nie wiem, na ile ta kamerka tutaj to łapie, ale to mi się bardzo mi się to podoba. Widzisz, tu jeszcze pokazuje ustawienie, gdzie tam jest samochód do przodu i to właśnie w tych centymetrach. To jest mega bajer. Jeszcze z takich bajerów bardzo mi się podoba na przykład coś takiego, że on ma nagrywanie otoczenia, czyli jeśli zaparkujesz nim i ktoś by go porysował, albo chciał porysować, w ogóle jak ktoś podejdzie do tego samochodu, to on ma taką funkcję, że wydaje jakieś tam komunikaty. Znaczy możesz nagrać nawet komunikat i możesz coś brzydkiego powiedzieć albo miłego do osoby, która podchodzi, czyli nie dotykaj, zostaw, odejdź!
i tak dalej, ale to jest fajne właśnie, że kamerki, które są tutaj do autopilota, bo on ma autopilota, praktycznie możesz jechać na autopilocie, ale teoretycznie w Polsce jest to teoretycznie nie możesz w Polsce, bo prawo zabrania. O, popatrz jak się zbiera, no coś pięknego. Ok, ty tego nie czujesz, bo musiałbyś ze mną się przejechać, to byś wtedy poczuł, jak ten samochód jedzie. Daje radę, naprawdę daje radę. Wiesz, wiem, że w internecie jest dużo filmików na temat Tesli, więc nie będę zaglądał do bagażników. Wierz mi, że to prawda jest, co mówią, że w środku jest, z przodu jest duży bagażnik, z tyłu jest duży bagażnik, nie ma silnika. Więc powtórzę, ja za 2 lata, od teraz, za 2 lata kupię sobie elektryka, ale poczekam, aż będą lepsze baterie. Generalnie o to mi chodzi, żeby były lepsze baterie, żeby się szybciej ładowały, żeby to było łatwiejsze do użytkowania. A widzisz, a tutaj, żeby było ciekawe, tu jest konkurent, to jest Jaguar E-Pace, który jest konkurentem właśnie do Tesli. Można go za darmo, znaczy nie za darmo, ale można go wziąć z ulicy i się przejechać, więc może kiedyś zrobię jeszcze nagranie o tamtym. Zaparkowanie, wyłączenie silnika, to jest tylko tyle. Daję parking i to jest cała robota. I teraz słuchaj, jeszcze jest jedno fajne, bo ja teraz z niego wysiądę, ja po prostu zamknę drzwi i nie muszę nic robić, bo jak ja odejdę od samochodu, on po prostu sam się zamknie. Tyle.